W 18 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza znajduje się Jezusowa przypowieść o zadufanym sobie faryzeuszu i pokornym celniku. O czym mówi ta przypowieść Jezusa? O pogardzie, pokorze, o wywyższaniu siebie i uniżeniu. To wszystko prawda, ale przede wszystkim chodzi o modlitwę. Faryzeusz wszedł do świątyni z całym olbrzymim bagażem swoich wszystkich codziennych trosk, problemów, spraw i zagadnień. Wszedł z myślą o mięcie i kminku, z myślą o podatku świątynnym i o dziesięcinach, o tym, co dziś kupi i sprzeda. Po prostu wniósł do świątyni całą olbrzymią prozę swojego dnia powszedniego. Ale przecież nasza modlitwa powinna dotyczyć tego, czym na co dzień żyjemy. A niejeden ksiądz uczył nas, abyśmy właśnie całe nasze życie, całą codzienność ofiarowali Bogu na modlitwie. Aby podczas modlitwy przedstawić Bogu sprawy drobne i duże, mówić o wszystkim, co dla nas jest ważne. Jednak spróbujmy pozostawić wszystko inne poza sobą, a pozostać na modlitwie tylko sam na sam z naszym Bogiem. On zna wszystkie Twoje sprawy, wie, jak one się przedstawiają. Nie musisz Mu ich przypominać. Ty tylko chciej za wszelką cenę z Nim się zjednoczyć. Tylko Go uwielbiaj. Dla wielu z nas istnieje jedynie modlitwa prośby. A przecież istnieją takie formy modlitwy jak adoracja, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Adoracja jest postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła, od cierpienia związanego z grzechem. Jest uniżeniem się naszego ducha przed Królem Chwały. Modlitwa prośby ma za przedmiot prośbę o przebaczenie ran, jakie zadałem miłości Boga do mnie i do innych ludzi, a także rozszerzenie Bożego Królestwa miłości w moim sercu i w sercach innych, a także każdą rzeczywistą potrzebę. Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego człowieka. Nie zna granic i obejmuje również nieprzyjaciół. Każda radość, każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem dziękczynienia. W każdym położeniu dziękujcie, napisał święty Paweł apostoł. Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna. Wznosi się wprost do Boga. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę, nie ze względu na to, co On czyni, tylko dlatego, że On jest. Seracydes napisał: kto służy Bogu z upodobaniem, będzie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłoków. Nie staraj się przekupić Boga darem, bo nie będzie przyjęty. Bolesław Prus w jednej ze swoich powieści opisał wieczorne modlitwy ludu zamieszkującego Egipt, które są sprzeczne. Jeden człowiek modlił się o suszę, drugi o deszcz. Żołnierze wrogich armii modlili się o zwycięstwo. Pewien chory człowiek modlił się o powrót do zdrowia, a jednocześnie jego lekarz błagał, ażeby jego pacjent chorował jak najdłużej. Gospodarz prosił o czuwanie nad jego spichlerzem i oborą. Złodziej wyciągał ręce do nieba, ażeby bez przeszkody mógł wyprowadzić cudzą krowę, napełnić wory cudzym ziarnem. Wśród modlących był też mały chłopczyk, który modlił się tak: dziękuję Ci, dobry Boże, że mojego tatę chroniłeś dzisiaj przed nieszczęściem, a mamie dałeś pszenicy na placki, że stworzyłeś niebo i ziemię i Nil, który nam przynosi chleb. I jeszcze dziękuję Ci, że tak pięknie jest na dworze, że rosną kwiaty, śpiewają ptaki i że palmy rodzą słodkie daktyle. A za te dobre rzeczy, które nam darowałeś, niech wszyscy kochają Cię jak ja i chwalą lepiej ode mnie, bo jestem jeszcze mały i niezbyt mądry. I chociaż rodzice dziecka uważają, że źle się ono modli, modlitwa chłopca jak skowronek zbiła się ku niebu i wznosiła się coraz wyżej i wyżej, aż do nieba.